Today is the 80th anniversary of the greatest tragedy that befell the Jews of Zagłębie in Sosnowiec, in Będzin, and Dąbrowa Górnicza. All the Jews in these ghettos were ordered to come out to the soccer fields. They were tricked. They were told they were going to get new identity papers. And when they got into the soccer fields, the Germans surrounded the Gestapo of the soccer field. And in the course of 3 days, they decided who will live and who will die. And the greatest number of Jews of Będzin, Sosnowiec, and Dąbrowa Górnicza, 80 years ago today, on August 12, 1942, was sent directly to the ovens of Auschwitz, including many of my family members and family members of the people that I brought here from the United States, Canada, France, and Israel. Deportacje sierpniowe były tak naprawdę efektem tego, co się działo już od kilku miesięcy w 1942 roku. W maju były pierwsze masowe wysiedlenia, a w sierpniu to była zorganizowana, skoordynowana przez Niemców akcja w kilku miastach zagłębiowskich równocześnie. Dla niepoznakich w kilku wcześniejszych miejscowościach zastawiono taką pułapkę, to znaczy tam odbyły się akcje stemplowania dokumentów, w trakcie których nic złego Żydów nie spotkało. Więc kiedy w sierpniu 1942 roku na ulicach Sosnowca pojawiły się obwieszczenia o tym, że Żydzi mają się stawić w punktach zbiórki w celu odstemplowania dokumentów, to nikt nie podejrzewał, że to będzie pułapka. Tymczasem przyszli tutaj, bramy stadionu zostały zamknięte, zostali otoczeni, przez wiele godzin trzymali. No i trzymani w efekcie tego, już nie wchodząc w szczegóły, kilkanaście tysięcy Żydów z Zagłębia Dąbrowskiego, z Będzina, z Sosnowca, z Dąbrowy w ciągu kilku dni sierpniowych zostało wywiezionych do Auschwitz. Szacuje się między 13 a 15 tysięcy. They told me that they were duped. They were tricked. I know a woman who told me that her family came out and everyone dressed in their best clothing. Her youngest sister was wearing a white dress. Everyone wanted to look healthy and in good condition. Prior to that tragic day, those who could work were working for various factories, shops in Będzin, Dąbrowa Górnicza, and Sosnowiec under Alfred Rosner, who received the award of Righteous Among Nations in Yad Vashem. And it was, they were shocked by what happened. Przede wszystkim faktycznie było tutaj dużo Żydów przed wojną i to byli polscy Żydzi, którzy razem z wszystkimi mieszkańcami tych miejsc tworzyli te społeczności tutaj, te miasta. Dla mnie osobiście, jako rabin w gminie żydowskiej w Warszawie i jako człowiek, który ma pochodzenie właśnie stąd, Sosnowca, to jest też osobiście emocjonalna sprawa, bo moja mama się tu wychowała po wojnie i jej wujek, mój prawujek był ostatnim rabinem Sosnowca po wojnie i więc dla mnie osobiście, że to się wydarza tutaj w Sosnowcu, jest niezmiernie ważne, ale się wydarza oczywiście też po całej Polsce. Zagłębie Dąbrowskie możemy powiedzieć, że było wręcz żydowskie. Oczywiście Sosnowiec, który był tutaj największy, nie miał tak ogromnej populacji żydowskiej w stosunku do ogółu, bo to było bodaj około 25%, natomiast już na przykład Będzin można było określić wręcz miastem żydowskim. W Sosnowcu było po prostu więcej tej żydowskiej inteligencji, czyli ludzie, którzy dążyli wyżej niż tak zwany niż taki przeciętny członek tutejszej gminy żydowskiej. No i też trzeba zwrócić uwagę, że zasadnicza większość tutejszych Żydów trudniła się drobnym handlem, raczej rzemiosłem i ledwo ta taka garstka osiągnęła coś więcej. Prior to August 12th, there was some minor deportations. This was the major deportation, what's referred to as the point. From this point forward, the Jews realized that their future is death. And from this point forward, the youth
the young Jews in these towns organized underground youth movements to fight against the Germans. The final deportation occurred on August 1, 1943, from the ghettos in Kamionka and Shrodula, and the Jews were caught off guard because it happened on Sunday. And the assumption was the Germans typically did not work hard on Sunday. They came, they surrounded the ghetto, raus, raus. Many Jews were afraid. They already prepared bunkers, and the Germans shot Jews while they were telling them to go out and walk to the train tracks. Then it did not happen in the soccer fields. Wszyscy prawie już historycy przyjmują, że te selekcje toczyły się na kilku stadionach przy Alei Mireckiego, nie tylko tym, na którym dzisiaj grają Czarni Sosnowiec, ale również tam na stadionie lekkoatletycznym. Natomiast jest to miejsce symboliczne i dlatego się tutaj spotykamy. לכן בעל הרחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים ויצרור החיים את נשמותיהם אדוני הוא נחלתם בגן עדן תהא מנוחתם